Siemanko, Krzysztof Główko-Głowacki z tej strony, jesteśmy w WCA, zapraszam na trening. Wracając do Stadionu Narodowego, tam przypadku nie było, ponieważ to trenowałem z trenerem cały czas ten cios, bo wtedy ile ja trenowałem MMA tak naprawdę. Bardzo krótki okres i dla mnie to było normalne, że w parterze zadawałem ciosy. Poczułem, że weszło mocno i przede wszystkim padł bezwładnie na mnie. Dla mnie to było rzecz normalną, jeżeli dla pięściarza byłego, tak? Uderzenie. To z każdej płaszczyzny, żeby znaleźć troszeczkę miejsca ze skrętu, zrobić to dla mnie to jest normalna rzecz. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że to było takie wow. Nawet rękę sobie odchyliłem, żeby zrobić miejsce, żeby poszedł ten cios, także nie czułem zagrożenia. Jednak dłużej już trenuję te MMA i wiem, że może pójść jakiś blok, jakaś dźwignia czy coś, także nie wiem, czy teraz bym to powtórzył. Ja jestem zachwycony tym i mi się to tak bardzo podoba, że w parterze cokolwiek nie zrobisz, gdzieś ci się uda wyjść, to możesz wpaść od razu w następną pułapkę. Dostałem taką drugą możliwość takiego spełnienia się, pokazania czegoś innego, czegoś nowego, bo to jednak jest inna dyscyplina, całkiem coś innego jest MMA niż boks. I dostałem taki bodziec że mi się chce, bo jednak w boksie to już byłem bardzo wypalonym zawodnikiem. Ja już znałem każdy trening, każde przygotowanie 3-miesięczne przed walką. Nie chciało mi się nawet iść na trening, nie miałem chęci. A tutaj mam mega chęci, bo jest cały czas coś innego, coś nowego. Boks trenowałem 25 lat, byłem pięściarzem zawodowym. Zawodnikiem MMA raczej nie zdążę już być. Nie mogę teraz powiedzieć, że jestem zawodnikiem MMA. Ja trenuję MMA, ale zawodnikiem raczej już nigdy nie będę, bo nie starczy mi na to czasu. 4 tygodnie zostały do walki. Przygotowania, jak widzicie, ciężkie. Z trenerem mocno pracujemy, także forma będzie bardzo dobra. Jestem odpowiedzialny za przygotowanie Krzyśka pod kątem stójkowym. Jesteśmy na końcowym etapie przygotowań do walki. No powiem szczerze, że Krzysiek to ma dynamit w łapie i jest to jedna z osób, przez którą muszę chodzić do fizjoterapeuty, naprawiać swoje stawy. Także jeszcze mamy przed sobą końcówkę przygotowań i zobaczycie, co Krzysiek zaprezentuje w klatce 8 marca. Słuchajcie, swój dzień zawsze zaczynam od kawki i następnie zawsze robię sobie szejka przed treningiem, który się składa już z następujących tutaj rzeczy. Banan. Miałem kiedyś takiego kolegę, jak sobie przygotowywał szejka, to zamiast tak przekroić banana, to przegryzał go sobie po prostu. Zawsze mnie to bawiło, że nie chciało mu się używać noża czy coś, tylko szybko się śpieszył. Troszkę siemię lnianego. Nasionka chia, to jest spoko. Ostatnio byliśmy na obozie w Pad Thai, czyli w Tajlandii, miasto Pad Thaya. Co? No było dość ciekawie. Miesiąc tam spędziliśmy, były to mocne przygotowania. Wtedy się Aro przygotowywał do walki z Arturem. Na skuterkach sobie śmiesznie było. Bo cały czas śmigaliśmy i tam dość mocne te skutery są. Nawet do 100 na godzinę można się rozpędzić. No i szybko się latało na nich. W ogóle oni tam nie obchodzą tych przepisów, tylko się pchają wszędzie w tych drogach. Więc no śmiesznie było. Raz warka, jeden kolega wjechał. Się zagapił w drugą stronę, wjechał mu w tyłek. Na szczęście nic się nie stało. Dzisiaj ulubiony trening wszystkich zawodników jest stójka pod MMA. Będzie od cholery osób. A jak już są treningi mieszane, zapasy ze stójką, czy same zapasy, to już ludziom się nie chce chodzić. Słuchajcie, bo kamerzysta mi to mówi, że nie lubi zimy. A ja akurat lubię wszystkie pory roku. Czy to jest zima, lato, jesień, wiosna, wszystkie te pory nasze roku są piękne. No a jeżeli chodzi w sumie o zimę, to uwielbiam, jak jest śniegu po kolan, nie? To są piękne, mroźne zimy. I teraz tego brakuje trochę, no ale co zrobisz? Ja ogólnie pochodzę z małej wioseczki, z Podlasia. Jak u nas kiedyś kuliki robili, to masakra. Ciągnęło się z 20 sanek za traktorem. Pamiętam też z czasów takich właśnie, jak w ogóle mały, to się kiedyś tak wioskowo
mleka zbierało znaczy wioskowo. Wszyscy w wiosce mleko zwozili do jednej wioski, do mleczarni i się wtedy jeździło właśnie takimi sporymi królikami. No już nie ma tych czasów. Szkoda. Były piękne czasy. Już się ludzie schodzą. Ja zawsze w sumie przychodzę tu wcześniej trochę porozciągać i tyle. Zaraz będziemy mocno jechać. Najpierw powiem, dlaczego Marek ma pseudonim Voldemort. Kiedyś sporowaliśmy Marek w rękawicach i trafił mi prościutko w środek czoła, zobaczcie. Wyglądam jak Harry Potter. Po tej pory mało nie pseudonim Voldemort. To jest trochę podobne. I ja teraz muszę czekać na swojego kolegę, który ma wiązane rękawice, a trening już się zaczął. On jest zawodowcem. Trening już się zaczął technicznie 10 minut temu. A to wszystko wina Kamila. Z tego względu, żeby chciał być dobrym moim kolegą i dał mu wiązane rękawice. Michał jest zawodowcem. Zawodowcy trenują w wiązanych rękawicach. Nieprawda. To też są za jeden teren. Marek Wrzosek w jakich trenuje rękawicach? Wiązanych czy na rzepy? No i dziękuję. Tak nasza wina jest wszystko. Wiecie, kim jest Marek bez Arka? My. Dziękuję. Tak samo Kamil bez Radka. Teraz zdradził cały plan i wszyscy będą kopać łódkę w całej Polsce. A tylko my do tej pory kopaliśmy. Ten Kamil. W tamtym momencie, okresie walki z Filipem Stawowym było dużo zmian w moim życiu. Tak naprawdę przeprowadzałem się wtedy do Warszawy. Dużo było rozjazdów, wyjazdów i nie byłem w stanie przygotować się na 100% do tej walki. Jeżeli chodzi o samą walkę, to tak jak widzieliśmy, szła ona pod moje dyktando, ale organizm po prostu z minuty na minutę odmawiał mi posłuszeństwa. Poczułem dopiero wtedy, że te przygotowania naprawdę nie były takie, jak powinny być. W poprzednim mieście nie miałem możliwości trenowania z zawodnikami na poziomie najwyższym. Zdecydowałem się na to, żeby właśnie zmienić to w swoim życiu, bo jeżeli chcesz być sportowcem, to tylko musisz i wyłącznie żyć jak sportowiec. Walka z Filipem Stawą to była pierwsza walka pod naszymi skrzydłami, czyli w Unique Fight Clubie. My jeszcze się tak nie do końca z Markiem znaliśmy, było trochę zmian personalnych, jeśli chodzi o trenerów w klubie. Myślę, że teraz Marek będzie dużo lepiej przygotowany, bo mamy bardzo dużą ekipę ciężkich chłopaków w klubie i to gdzieś utwierdza go w pewności takiej, że będzie przygotowany. Filip jest konsekwentny, do przodu, dużo bije, ma dobre cardio, jest zdecydowany i nie boi się wymian. To myślę, że to są jego największe atuty. My już go trochę poznaliśmy, wiemy, gdzie są też jego słabe strony, nie będę o nich wspominał, powiedziałem o mocnych stronach, my jesteśmy gotowi na te słabe. Zacząłem trenować z Kamilem Paczuskim, no i z Kamilem dość dobrze mi właśnie ta współpraca poszła przed walką. Cały plan, który założyliśmy, realizowaliśmy w tej walce, tylko to był za krótki okres taki tych przygotowań naszych. Wiem, gdzie dałem ciała, wiem, co złego zrobiłem i myślę teraz po prawie tych 2 latach, że będę innym zawodnikiem. Wziąłem się za siebie, zmieniłem wszystko w swoim życiu i 2 ostatnie walki wygrałem. Myślałem, że gdzieś wyżej się spotkam z Filipem Stawowym, jak już byśmy obaj byli w rankingu i byłaby to ciekawsza walka, no ale jest teraz i też się cieszę z tego powodu, że mogę się zrewanżować w tej walce. He's a riding bull. Crazy, very strong. I cannot imagine if it's MMA. Crazy. Powiedział, że jest okej. No. Raz lewy, prawy, lewy, prawy. Dobra, 150. Hajs możesz zostawić na recepcję. Prawo. A to już 300 będzie dzisiaj, ty. 300 zł. Razem, bo Władzim wziął 150, to ty wiesz, że drugie 150. Dobra. No jesteśmy już po treningu, zrobiliśmy dobrą robotę. Teraz jedziemy do studia tatuaży mojej żony, ponieważ wczoraj odpaliła taki numer, że nasz kumpel adoptował Gekona Lamparciego i teraz tak, adoptował, tylko że ma w domu i psy, i kota, i kot polował na niego. Chciał go zjeść. I mówi, że nie może go utrzymać ze względu na dobro tego zwierzaka. Psy te skakały na ten terrarium, no i żeby go nie stresować, tego nowego zwierzaka, to mówi, że trzeba gdzieś komuś oddać, nie? Ale jak to moja żona, dobra dusza, ona zawsze wszystko przygarnie,
gdzie ja też mam 3 psy w domu i kota. Mówię, nie, ale gdzie my go weźmiemy? Ona, no do studia tatuażu. No, a że mieliśmy terrarium już kiedyś poległanie, no to zawieźliśmy terrarium do studia. Gekona wzięliśmy, odebraliśmy od tego naszego kumpla. Zawieźliśmy go do studia, tylko że teraz podłoże trzeba wszystko posprzątać, powymieniać. No i na kogo głowę to spadnie? Oczywiście na mnie. Jesteśmy w 3. miejscu Winter Zoo w Legionowie. No mam nadzieję, że tutaj już podłoże będzie, bo nie możemy znaleźć podłoża dla terrarium. Ile? Dobra, to wezmę 3 paczki. Często nadzorujesz? Nie. Zna się trochę? Tak, wiesz, się nawet nie zrobi. To tu aż pokażę. To miał być Amor, wyszło jakieś Amur, ale jest. No dobra, ale uczyłem się. Ma coś ode mnie ma. W domu mam pasy mistrzowskie z boksu, a tutaj mam rzeczy z KSW. To sobie moja żona wzięła i mówi, że sobie zrobi to w studiu. Kto w domu dowodzi? Jak to No wygląda? jak to kto? To wiadomo, nie? To? Ile każdego, tak? Tak. Bezapelacyjnie. Trochę nie spójrz na mnie. Okej, niech będzie. Jedziemy właśnie na trening, na tarczę do Krzysztofa Kutowskiego, do Fight Company. Biję się z Karem Szczepaniakiem, także stykowe myczki od trenera Krzyśka na pewno się przydadzą. Gala wypada wyjątkowo 8 marca, także zazwyczaj w taki dzień idziemy z żoną do restauracji. Tym razem będzie musiała mnie dopingować, a do Maczka się pojedzie po wszystkich. Zaczynałem od mojej lokalnej gali Bepson Areny, to mój trener robił pierwszy. Później przez FEN do armii i z armii do Babilonu. Jeszcze po drodze gdzieś trafiła gala w Niemczech EMC. KSW to jest jednak spełnienie marzeń. Czekałem na to w sumie długo. No, Oskar Szczepaniak, młody, mocny zawodnik, rozpędzony tam serią 5 zwycięstw. Ciekawa stójka, nieszablonowa taka, zmienia pozycję. Na pewno walczy tak, że jest to przyjemne dla oka. Czuję się lepszy i wiem, że wygram tą walkę. To jest tak, że Tom będzie walczył ze mną. Będziemy przesrane. Jedyna rzecz, którą można powiedzieć, że się boję, właśnie to jest odniesienie takiej porażki w pierwszych sekundach walki. Zrobienie całego okresu przygotowawczego i wyjść na pół minuty, no to jest największy ból dla mnie. Idealny przebieg walki, wychodzę, wygrywam w pierwszej rundzie, knockout, poddanie i jedziemy na kolację. To jeszcze musi się trochę nauczyć tak trzymać, bo czasami nie trafia, nie? Przystojny, wygadany, wygimnastykowany. Taki jest dusza towarzystwa. Mów, nie. Cały czas wesoły, nie ma humoru. Wzór do naśladowania na pewno. Jako prymus. A że nikt nie lubi prymusów, to nikt za tymkiem nie przepada. Najtrudniejszą taką walkę, najcięższą, to miałem z Piotrkiem Wawrzyniakiem. I 3 rundy, kurde, powiem wam, że ostre baty w sumie zbierałem. Coś tam się odgryzałem, ale to była walka, na której najwięcej zdrowia straciłem. Ale wiem po tej walce, że dałem z siebie wszystko, że jestem mocny, twardy też i to też dało mi dużo mimo tej przegranej. Miałem też tak, że przegrywałem 3 rundy tak naprawdę, no i w ostatnich tam 2 minutach 3 rundy udało mi się odwrócić losy pojedynku, no to jest w ogóle jakiś kosmos, nie? Baniu rozwala, nie? To jest... I jak wracasz i wygrywasz, to w ogóle jest super, nie? Trzeba mieć wolę zwycięstwa, charakter i no tutaj cytując klasyka Michała Materze, może mu zabraknąć kondycji, siły, ale nigdy charakteru, nie? To jest bardzo ważna rzecz i myślę, że jeden z fundamentów, nie? Który pozwala wygrywać. Lecimy do domku, jesteśmy już po treningu, pokażę wam jak żyję.
Może coś zjemy dobrego, co tam żona przyrządziła. Jak miałem okazję próbować, ale kurde, jakbyś spróbował kuchni Karoliny, to byś nie chciał jeść, nie? Peperingów. W sumie nie, ominęłam tylko jedną walkę od początku kariery. Od chyba 4 czy 5 gal nawet jeździmy razem na robienie wagi. Nie no, jest to mega stresujące. Tak jak widać, osiwiałam przez to. Jak już widzę, że jest gorzej, że jest ciężko, że już nie ma siły, to zawsze w głowie mówię, masz jeszcze siłę, dasz radę. Ale jest ciężko. To jest moja pierwsza osoba numer 1 w drużynie. Wiadomo, najlepiej lubię, jak żona gotuje, ale jak widzicie z pracy, jeździ się, no to niestety muszę ja. Ogólnie taki w boksie też tak robiłem, zawsze gotowany. Kurczak, się przyzwyczaiłem być bez soli, bez niczego. Ja to zawsze powtarzam, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Człowiek jak żyje w domu, to już taki rozluźniony jest, odpoczywa. Przede wszystkim regeneracja, odpoczynek, spokój, wyciszenie. To jest coś pięknego. Uwielbiam ognisko wieczorem, to mnie wycisza całkowicie, taki spokój. Lubię sam nawet sobie, jak rozpalę ognisko, czasami siedzę, także. Koka to miała taką mocną historię, bo pierwsze pół roku gdzieś tam w Poznaniu była pierwszego właściciela, który no niestety zmarł. Gdzieś tam jego rodzina przychodziła tylko do tych piesków, były małe pieski i dawali tylko jeść, pić. No i on gdzieś tam, nie wiem skąd, mój znajomy Grzesiu Król z Wałcza akurat ją wziął, ją trzymał, to był jego piesek. No i jak miała 2 latka, napisał do mnie Grzesiu, że jest moim fanem, moim kumplem. Ja mówię, no pewnie Grzesiu, o co chodzi? I napisał mi, że leży w szpitalu, jest chory na mukowiscydozę, że nie wie, czy wyjdzie i że ma jedną prośbę, czy ja wezmę, zaadoptuję jego psa, bo jest moim fanem i w ogóle wiedział, że ja miałem wcześniej swojego też Amstaffa, który mi zmarł. I napisałem, Grzesiu, pewnie, ale co ty gadasz, w ogóle wszystko będzie na pewno dobrze. Nic się przecież nie stanie. On mówi, no dobra, to mamy umowę, jak się nic nie stanie, to będzie mój pies, ale jak coś, nie daj Boże, się stanie, czy ją zaadoptujesz? Ja mówię, no pewnie, że tak. No i niestety po jakimś czasie z rodziny od Grzesia się odezwali, kiedy przyjadę po psa, bo Grzesiu jednak zmarł. No i co, no jak już powiedziałem, że zaadoptuję, no to pojechałem i wziąłem 2-letniego takiego Amstaffka. Teraz już ma 9 lat. Kawał czasu jest ze mną. Wspaniały pies, także taką ciężką historię miał. Moja żona obecna to jest całym moim życiem, to jest najbliższa dla mnie osoba, moje największe wsparcie, pomaga mi w diecie, gotuje mi, odciąża mnie całkowicie w czasie przygotowania. Teraz już bym nie zamienił tego na nic. No, w tym roku Dzień Kobiet będzie bardzo wyjątkowy. Będę kibicować swojemu mężowi podczas walki. Oczywiście wierzę głęboko, że wyjdzie z tej walki zwycięsko i to będzie dla mnie najlepszy prezent, aczkolwiek mam nadzieję, że tulipany też dostanę. Walki mijają mi bardzo szybko, nigdy nie jestem obiektywna, nie wiem, co tak naprawdę się wydarzyło. Powiedzieć, że są stresujące, to jakby nic nie powiedzieć. To jest takie uczucie, jakby ktoś mnie złapał tak od środka, mocno ścisnął, że wszystko podchodzi mi do gardła, a moje serce bije tak mocno, tak głośno, że pomimo to, że jestem w hali, gdzie są tysiące ludzi, słyszę tylko bicie swojego serca. I na trening. Emocje rosną, ale robota jest zrobiona. Cały czas praca. Już w zeszłym tygodniu zaczęliśmy siła, wytrzymałość, dynamika. Robimy 10 stacji. W pierwszym tygodniu to było 10 stacji po 30 sekund na 30, 30 na 30, 30 pracy, 30 przerwy. Tu troszeczkę schodzimy.
do 20 sekund pracy, 40 odpoczynku. Cały tydzień bardzo mocno. No i wyczerpująca praca, naprawdę. Ale świetne przygotowanie, takie końcowe. Fajna praca to jest o tyle, że robimy takie 10 stacji, ale są to 3 obwody, których trzeba zachować w ostatnim już obwodzie, w ostatnim ćwiczeniu co najmniej tą samą ilość powtórzeń, jak i w pierwszym. Czyli duża wytrzymałość. Pierwszy obwód to tragedia, bo zatyka strasznie, a drugi po prostu puls podnosi, puls opada, także już jest po prostu robota. Słuchajcie, nie będę was już zanudzał, także już końcówka, ostatni obwód, także trzymajcie kciuki. Widzimy się 8 marca w Gorzowie, a jak nie, to kibicujcie przed telewizorami. Trzymajcie się. Michał, więcej tych swing. Jeden, drugi, małaj, spokojnie, koniec już sparingu. Wszyscy mężczyźni, wszyscy chcą wygrywać. No powiedz, że jestem super.